Witam w drugim odcinku dotyczącym Garretta AT Pro, a w nim konserwacja usterki, wady i zalety, wykaz ID przedmiotów, porady. Zapraszam. Na ekranie teraz widzicie ustawienia, takie jak ja osobiście używam podczas każdych poszukiwań. Tryb Pro 0, dyskryminacja 0, czułość 2 kreski od max w dół, Grand Balance oczywiście automatyczny. Widzicie teraz na ekranie spis i listę najbardziej popularnych przedmiotów i ich ID, które możecie znaleźć w wodzie i na plaży. Oczywiście mogą być niewielkie odchyły spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak na przykład wielkość przedmiotu, sposób zalegania czy rodzaj gruntu, no ale nie powinny one być większe niż 1 czy 2 punkty na skali. Plusy i minusy Garretta AT Pro. Zaczniemy może od plusów. Według mnie największym plusem jest jego bardzo, ale to bardzo dobre audio. Naprawdę niewiele wykrywaczy posiada tak dobre audio. Jest ona wyraźne, przyjemne dla ucha i nie męczy. Prostota obsługi. Jest to wykrywacz typu włącz i szukaj. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to balans do gruntu. Jest bardzo dobrze wyważony w wodzie. Przy standardowej cewce, która jest otwarta, naprawdę jest to najlepiej wyważony wykrywacz jakikolwiek widziałem w wodzie. Nie trzeba go dociskać do dna, nie wypływa na powierzchnię, ma ujemną pływalność. Zasilanie bateriami. Dla mnie osobiście każdy wykrywacz, który ma wbudowany akumulator, z góry przegrywa z zasilaniem bateriami. Dlaczego? Baterie w każdej chwili możemy wymienić, cokolwiek by się nie stało. Wyczerpały się, wymieniamy. Zalały się wodą, wymieniamy. Wbudowany akumulator trzeba pamiętać, aby naładować. Mamy problem, gdy używamy bardzo długo, w krótkim czasie intensywnie detektora, ponieważ możemy nie zdążyć go naładować. Tak samo użytkowanie akumulatora wbudowanego w bardzo niskich temperaturach w wodzie nie jest dla niego zdrowe i szybciej go niszczy, skraca jego żywotność. Garrett, ten tutaj mój, jest 6-letnim Garrettem. Jeżeli on by miał wbudowany akumulator litowo-jonowy, tak jak większość teraz nowych wykrywaczy, to podejrzewam, że ten akumulator już by musiał być dwukrotnie co najmniej wymieniony przy takich warunkach i takim długim okresie czasu, jaki ja używam. Jest mało awaryjny. Naprawdę wszystkie te starszej generacji detektory, tak jak ten Garrett AT Pro, który został zaprojektowany i wydany w 2011 roku, są wykonane z lepszej jakości materiałów. Wszystko w nich jest bardziej pancerne, grubsze, kable są grubsze, ma dużo wzmocnień. Wszystkie nowe detektory, jest niestety taki trend w nich, że one są zaprojektowane tak, żeby się psuły. No, jest to samo co z elektroniką, co z samochodami i niestety to jest duży minus każdego nowego sprzętu. Jest stabilny i cichy. Nie łapie praktycznie żadnych zakłóceń z powietrza. Praca nim jest naprawdę bardzo przyjemna. Minusy. Przestarzała konstrukcja. Nie ma co ukrywać, jest to bardzo stary wykrywacz, 9-letni. Nie ma on wszystkich bajerów, nie jest tak samo technologicznie zaawansowany jak te nowsze. Nie ma tych ciekawszych wszystkich rozwiązań pod względem ergonomii. Nie uświadczymy w nim jakichś takich udogodnień typu bezprzewodowa łączność ze słuchawkami, z pointerem, podświetlenia, wyświetlacza, zmiana częstotliwości pracy, dużo innych rzeczy. No, jest on też oczywiście trochę wolniejszy i płytszy od nowszych wykrywaczy. Ogólnie to pojęcie jest bardzo szerokie i raczej znane dla wszystkich. Źle wyważony na lądzie. Naprawdę ręka po godzinie szukania Garrettem AT Pro na lądzie przy standardowej cewce boli. Jest to bardzo niekomfortowe, niefajne, no ale coś za coś. Jest to wykrywacz wyważony do wody. Cena, i to jest sedno wszystkich jego wad. Tak naprawdę przy konkurencji, która wypuszcza teraz wykrywacze oferujące dużo więcej za niższe ceny, uważam, że ten wykrywacz powinien być o jakieś 1000 zł tańszy, aby konkurować z tymi wykrywaczami na poziomie entry level, czyli dla tych poszukiwaczy, którzy zaczynają swoją przygodę dopiero. Przejdźmy teraz do konserwacji oraz usterek.
Przez te kilka lat miałem usterki, ale każda z nich była spowodowana moją winą, była błędem użytkownika. Pokażę Wam teraz, jak tych błędów, które ja zrobiłem, uniknąć. Zaczniemy od montażu kabla i cewki do sztycy i całego wykrywacza. Kabel nie może być ani zbyt luźny, ponieważ to może powodować wzbudzanie się wykrywacza i fałszywe sygnały, zwłaszcza przy uderzeniach i drganiach, ale nie może też być zbyt napięty, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia kabla. Ja dokładnie taki przypadek miałem i to była usterka, która u mnie wystąpiła. Jak sami widzicie, nie jest to oryginalna cewka, jest to cewka Nail Hunter, ponieważ oryginalną zniszczyłem w ten właśnie sposób. Oryginalna cewka ma niższe to wzmocnienie w tym miejscu i miałem kabel napięty, były niskie temperatury, bardzo niskie, no i się po prostu przerwał. Kabel powinien mieć na tyle luzu, aby cewka mogła swobodnie obracać się w każdą stronę. O, w ten sposób. To samo dotyczy kabla i gniazda cewki. Nie może być ani zbyt napięty, ani zbyt luźny. Żeby zapobiec temu, używam oto takich pasków rzepowych. Dzięki ich montażu luz nie przenosi się w inne niepotrzebne miejsca na sztycy i zostaje tam, gdzie jest on potrzebny. Kolejną sprawą jest czyszczenie osłony cewki. Nie muszę chyba mówić, że używanie osłony jest nie tylko wskazane, ale według mnie wręcz wymagane. Nie wpływa ona w żaden sposób negatywny na wykrywacz. Jej używanie ma tylko i wyłącznie same pozytywy. Czyszczenie tej osłony zapewni stabilną pracę i dobrą kalibrację do gruntu. Gleba w różnych miejscach ma przecież różną mineralizację i nie czyszcząc tej osłony nosicie tą ziemię czy ten piasek cały czas ze sobą. Jest to szczególnie ważne, gdy używamy wykrywacza w słonej wodzie lub piasku oraz gdy sam wykrywacz ma wysoką częstotliwość. Ja osobiście osłonę czyszczę za każdym razem, gdy zmieniam cewkę, a to jest dosyć często, nawet 2-3 razy w miesiącu. Te dwie porady, które teraz Wam dałem, są poradami takimi bardzo uniwersalnymi i dotyczą każdego wykrywacza. Przejdziemy teraz do przedziału baterii i samych baterii. Jest tutaj uszczelka, która nieczyszczona i niesmarowana może doprowadzić do przecieków. Co wymianę baterii czyszczę i smaruję uszczelkę. Ściągam ją z pokrywki za pomocą takiego haczyka. Nawilżona chusteczka czyścimy z piachu. Następnie smaruję ją smarem silikonowym. Jeżeli nie będziemy tego robić, to ona może się przedwcześnie zużyć, stwardnieć, stracić swoją elastyczność, no i po prostu zacząć przeciekać. Teraz kilka słów o samych bateriach. Ja osobiście mam złe doświadczenia z używania akumulatorków tych ładowalnych i używam tylko i wyłącznie jednorazowych alkalicznych baterii, najczęściej z Lidla lub z Biedronki, bo one jakoś tak trzymają najdłużej. Dlaczego nie używam akumulatorów? Miałem wiele przypadków takich dziwnych zachowań wykrywacza na akumulatorach, zwłaszcza w niskich temperaturach. Źle odczytywał on wtedy poziom naładowania baterii, potrafił się sam wyłączać, mimo że baterie były naładowane. Wydaje mi się, że ma to związek coś z napięciem, jakie mają akumulatorki, a jakie mają te jednorazowe baterie, bo one się różnią i prawdopodobnie to jest przyczyną. Kolejną usterką, którą ja sam osobiście miałem, jest niedokręcone lub ubrudzone gniazdo cewki lub słuchawek. Gniazdo to musi być dokręcone na maksa, żeby tu nie było żadnej szpary. Ja to nawet dokręcam lekko kombinerkami. Wtedy ono się samo nie odkręca i mam pewność, że nie zaleje się, ale zdecydowanie częściej jest tutaj problem z zabrudzonym gniazdem, a dokładniej gwintem lub uszczelką. Analogicznie do sytuacji z pokrywką od baterii. Mam tutaj wtyczkę i teraz co musimy tu zrobić? Wyczyścić uszczelkę oraz gwinty tutaj wewnątrz. Żeby to zrobić, trzeba najpierw ją częściowo rozebrać, żeby zrobić sobie miejsce
Osłonkę ściągnąłem niżej. Ściągam samą tutaj tą nakrętkę. Wszystko czyścimy w środku pędzelkiem, sprężonym powietrzem, co tam mamy pod ręką. Następnie po takim czyszczeniu również ściągamy i tą uszczelkę. Tutaj jest trochę trudniej ją ściągnąć. Uszczelka jest ściągnięta, czyścimy, smarujemy. Gwint w tym miejscu również czyścimy. Jeśli zdarzyłoby się nam tak, że ta wtyczka i to gniazdo zaleją się, to wykrywacz będzie się wzbudzać. Woda się nie dostanie na szczęście tam do środka puszki i jedyną naprawą, jaką tutaj musimy zrobić, to wtedy rozkręcić całość, wyczyścić i pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin. Co jeśli mamy pękniętą cewkę? Zdejmujemy pokrywkę, czyścimy ją w całości, szukamy pęknięcia. Jeżeli je znajdziemy, suszymy cewkę. Możemy użyć do tego nawet suszarki, tylko z rozwagą, żeby nie przegrzać jej. Następnie, jeżeli już objawy ustały i nie wzbudza się ona, musimy ją tylko uszczelnić. Do tego używamy albo kleju epoksydowego, żywic lub masy uszczelniającej. Spójrzmy jeszcze raz na wyświetlacz. Cała ta powierzchnia czarna z tymi napisami jest to nalepka, tylko i wyłącznie. Jeżeli zacznie ona się odklejać albo będzie pod spodem powietrze lub woda, nic się nie dzieje. Nie jest to zalanie detektora. Jeżeli tutaj na obwodzie obudowy, na tej przezroczystej części pod spodem widać piach, również nie ma co panikować. Jest to tylko plastikowa obudowa. Jest tam dalej uszczelka. Same pudełko z elektroniką najczęściej zalewa się na dwa sposoby. Woda dostaje się albo przez te gumowe przyciski tutaj. One są zabrudzone piachem i stanowią jednocześnie uszczelkę. Jeżeli mamy bardzo brudne te guziki tam pod spodem, woda się kropelkami będzie przeciekać do środka detektora i kapać na płytkę. Radzę czyścić te guziki choćby z zewnątrz, ile się da pędzelkiem i jeżeli wiemy, że są zabrudzone, nie używać ich pod wodą. Drugi sposób, który woda dostaje się do środka, jest to najczęściej uszkodzenie mechaniczne przedniego panela, czyli tej części tutaj, pod tą nalepką. Jeżeli zdejmiemy tą nalepkę, pod spodem pokażą nam się dwie śruby i w tych miejscach najczęściej pod wpływem upadku lub uderzenia ten panel pęka i woda się dostaje. Nie jest skomplikowane rozebranie tego całego panela i całej tej obudowy. Nie jest też skomplikowane wysuszenie go i naprawienie. Ściągamy nalepkę, odkręcamy dwie śrubki, wyciągamy cały przedni panel, rozłączamy wszystko, suszymy, myjemy alkoholem izopropylowym i jest duża szansa, że wszystko będzie działać. Inne usterki, jakie zdarzyło mi się mieć, to jest pęknięcie podłokietnika. Jak sami widzicie, jest on złapany na śrubę. Było to już pokazane na moim kanale, jak to naprawić. Zdarzyło mi się również, że moja puszka odpadła i złamała się w tych miejscach, gdzie była przymocowana do sztycy. Naprawa z tej usterki również jest na moim kanale. Co jeśli zalejemy słuchawki? Również miałem taki przypadek, nie ma co panikować, rozbieramy całość, suszymy, myjemy alkoholem izopropylowym i będą działać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do ustawień, użytkowania, usterek czy jakichkolwiek innych rzeczy dotyczących tego wykrywacza, tej maszyny, bardzo chętnie odpowiem Wam w komentarzach albo poprzez e-mail. Piszcie, pytajcie. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, no i do zobaczenia w następnym. Cześć!